Witam Państwa po przerwie. Nie meldowałem się kilka dni, to się zamelduję dzisiaj i zameldujemy się dzisiaj z plaży. Nie byliśmy już na plaży chyba ze 2 miesiące, bo jeszcze przede wszystkim ta przeprowadzka, masa pracy, a potem też masa pracy i jakoś nie było czasu i pogoda też nie dopisywała, a że od tygodnia wraca lato, możemy pojawić się trochę też na plaży i trochę nacieszyć się oceanem i słońcem. Możecie zobaczyć teraz za moimi plecami, tam w tle za mną, ja się nawet trochę przesunę. Tam siedzi tak zwany miejscowy podrywacz. To są tacy panowie, młodzi mężczyźni, którzy tu przychodzą na plażę w poszukiwaniu przygód. No widzicie takiego jednego człowieka za mną tam z tyłu, mam nadzieję, ubrany na biało, jakimś takim, nie wiem, na głowie coś ma, taką siatkę chyba. Pamiętam, że mój dziadek taką podobną siatkę na głowie nosił, a oni to noszą też. No i czeka na swoje ofiary. Tam za nim z tyłu są 3 jakieś tam młode kobiety z Europy. No więc ten człowiek już widzi swoją szansę na spędzenie upojnego tygodnia albo 2 tygodni. Nie wiem, czy zauważyliście, ale może tak, ale to nie jest tylko tak, że w Europie panowie noszą skarpety do jakichś tam sandałów czy klapek i tak dalej. Tutaj też ten miejscowy lovelas też nosi skarpety, no i jest pewnie w jego spojrzeniu bardzo atrakcyjny i czeka na swoje potencjalne ofiary. Taka sama sytuacja jest naturalnie też z kobietami, które też tutaj biegają po plaży i polują na przygody, na upojny tydzień, jak mówiłem, albo 2. I była tam taka jedna miejscowa pani, przechodziła tu przed kilkoma minutami, która tu się zawsze pojawia na polowaniu. No ale w tej chwili jej nie ma, może mi się uda jeszcze ją zobaczyć, to wam też pokażę. Tak tutaj pewna grupa ludzi robi. Można spędzić miło czas na zabawie, można mieć przez tydzień jakiegoś tam sponsora, który będzie płacił za jedzenie, napoje i za rozrywkę. No i pewnie jakieś tam marzenia o upojnych nocach z ludźmi z innego kontynentu, czy z innego, mniej znanego świata. No, pewnie są amatorzy takich rzeczy, dlatego to funkcjonuje. Ale to taka mała dygresja do tego, co wam chciałem dziś opowiedzieć, ale opowiedzieć tak bardzo luźno, nie zawsze o twardym życiu, ale po prostu o takich zakupach, jakie my robimy na co dzień. Pokażę wam za chwilę taki nasz ulubiony targ, gdzie chodzimy kupować jarzynki, gdzie kupujemy nasz dobry chlebuś, gdzie kupujemy mięso. Pokażę wam też trochę, jak wygląda tam targ rybny, choć nie było to najlepszej jakości, zrobię coś jeszcze lepszego, ale po prostu dać wam trochę orientacji, jak ten targ rybny wygląda. No, zapach tam jest niekoniecznie najpiękniejszy, ale trzeba to zobaczyć, bo tutaj się żyje, no więc i takie rzeczy są dostępne. Może wam troszkę powiem najpierw o cenach, jakie tam można dostać na takie podstawowe rzeczy do jedzenia. Przede wszystkim na jarzyny, bo tutaj się masę jarzyn je. To znaczy wygląda to tak, że często się płaci za sztukę. Pomidorki kupujemy najczęściej w cenie 200 shilling za sztukę, czyli można to przeliczyć za kilo pomidorów płacimy około 80 centów, nie więcej. Cebula ostatnio podrożała, to jest ciekawe, bo była bardzo tania, a teraz chcą za sztukę cebuli, to jest czerwona cebula przede wszystkim, i chcą za sztukę już też 200 shilling. To jest naprawdę drogo, nie wiemy, no może na razie nie ma urodzaju na cebulę, trudno powiedzieć. Bardzo dobry jest groszek zielony, kosztuje
taka podwójna porcja, 2 szklanki, do tego dokładają jeszcze naprawdę sporo. To kosztuje też 2000 szylingów i to nie jest żaden z puszki wynalazek, ale po prostu świeżutki groszek. Świetnie smakuje. Banany też po 200 szylingów za sztukę. Te zielone banany do gotowania też w podobnych cenach, a one smakują fantastycznie, smakują lepiej niż kartofelki. No a teraz sobie pooglądajcie, jak kupujemy te wszystkie rzeczy, a potem jeszcze Wam może coś jeszcze opowiem. A tu kupujemy najczęściej jarzynki. O. Patrzcie, jakie ładne pomidorki, papryka, cebulka, marchewka. No, teraz waży kolega i kupimy sobie, a tam są te banany takie do gotowania. Pyszne są i bardzo tam i ładne wszystko. Pietruszeczka świeża też, jakbyście chcieli. No takie tu robimy właśnie zakupy do jedzenia. O, a tutaj kupujemy chlebuś, kupujemy ciastka, bo są bardzo naprawdę dobre i bardzo dobre są też ceny. Zobaczcie, takie ciasteczka, takie mniejsze, te są bardzo dobre i to kosztuje 500 shilling, to nie jest drogo. Takie coś jeszcze, zobaczcie, do tego też można kupić sobie różne torciki. Te torty są to trochę inne niż wy znacie, bo one nie mają w środku tej masy kremowej, praktycznie żadne. To jest tylko takim lukrem oblane. Jak się trafi, że to świeże jest, to jest dobre. A jak jest nieświeże, to jest po prostu nie za bardzo do jedzenia. O, zobaczcie, tutaj bułeczki takie większe, mniejsze i chlebów, różne rzeczy. I to wszystko jest naprawdę super cena. Zobaczcie, 1000 albo 1500, a to 500 i tak też. O. To się naprawdę opłaca. Przyjeżdżamy tu raz na 4-5 dni i mamy a tutaj kupujemy najczęściej mięso. Zobaczcie, takie wielkie sztuki mięsiwa mają. Ja tam nie wchodzę do środka, bo ten zapach jest dla mnie mało akceptowalny, ale mięso jest świeże, no tak, niestety pachnie świeże mięso. Tu jest taki drugi, zobaczcie, ceny za mięsko są też bardzo dobre, nic nie jest tu drogie. No, taki kawał mięsa możecie sobie kupić. No, tak wygląda zakup mięsa tutaj. Hallo. Jumbo! Poa! Asante sana rafiki! How are you? All right. Asante rafiki! How are you? I'm fine. Asante.
No fish today? I don't know. Oh, they are busy there on the boat. Oh, here. Asante Rafiki. You can do it. You want to go? Fishy, fishy. Everybody's making fish. Gratuluję! No i tak sobie pooglądaliście te artykuły spożywcze, które kupujemy. Zobaczyliście tam też chlebuś i mięsko. No z mięskiem taka historia jest, że ja niespecjalnie lubię tam wchodzić do tych sklepów mięsnych, bo ten zapach, który tam unosi się w powietrzu, jest dla mnie morderczy. No ale no niestety taki zapach ma świeże mięso. Jest tam zawsze świeże mięso przywożone. To nie jest, niektóre jest nawet w lodówkach, ale jest często kupowane przez tych ludzi prosto z haka. I ceny są naprawdę świetne. Za kilo mięsa wołowego bez kości, jak mówi moja małżonka, wolowini, płaci się około 3 euro, nie więcej. Tak samo za mięso mielone, też wołowe, bo z mięsem ze świni jest trudniej. Nie wiem dlaczego tak tutaj jest ciężko kupić wieprzowinę w Dar es Salaam, ale no tak jest. A mięso, jakie tam kupujemy, jest zawsze świeże i naprawdę dobre. Jeśli ktoś lubi wołowinę, to by sobie tutaj pewnie poszalał z tą wołowiną. Chlebuś też zobaczyliście, ile kosztuje. Taki mały chlebek kosztuje 1000 szylingów, czy tam dwie takie duże bułki. I to naprawdę dobre jest. Nie można się absolutnie skarżyć na to. Dlatego tak właśnie trochę o jedzeniu, nie? Żeby zobaczyć, jak wygląda po prostu szary dzień tutaj, jak życie spędzamy tutaj. No widzicie, przedtem wam pokazałem tego pana, który tutaj poluje na kobiety, a teraz tam możecie w tle za mną widzieć taką kobietę w pomarańczowej chyba sukience, o ile się nie mylę. Tak, w pomarańczowej sukience. Ona tu też zawsze chodzi na polowania na samotnych panów, którzy przyjeżdżają tutaj na urlop i potem ma swoją przygodę życia, która powtarza się pewnie raz na 2 tygodnie albo raz na miesiąc, jak coś upoluje, nie? Ale to zobaczcie,
No tak życie to wygląda. No. Ci ludzie też mają z tego dobrą zabawę. Przez 2 tygodnie dobre jedzenie, dobre partie, no i niezapomniane przeżycie. To tak dla Was, do zobaczenia. I co Wam jeszcze chciałem powiedzieć, tak trochę z perspektywy oceanu za moimi plecami, bo cholera wrona mi tu siedzi na moim leżaku. No, widzicie, szukają jedzenia wszędzie, gdzie są. Co Wam jeszcze chciałem, jaką taką ciekawostkę z życia, bo zawsze się tu zdarzają jakieś ciekawe sprawy i na przykład przed kilkoma dniami udało mi się zobaczyć po raz pierwszy w życiu, jak ktoś wspina się na taką 20-metrową palmę i ucina z niej te orzechy kokosowe i zrzuca na dół. No przy okazji uszkodził jeszcze przewody elektryczne, no tak się stało, ale swoje zadanie zrobił. I naprawdę wygląda to dość imponująco, bo człowiek się wspina na taką palmę bez żadnego zabezpieczenia. Jak on to robi, nie wiem. Musi być odważny. Podziwiam go za odwagę, ale to chcę Wam też właśnie zaraz pokazać. Tak, jako taką następną ciekawostkę tutaj z życia w Afryce. To teraz sobie to zobaczcie i potem jeszcze się na chwilkę zobaczymy. Ładnie, nie? Zobaczcie, jak można się wspinać na palmę. Jak wysoko. To jest z perspektywy naszej werandy w nowym domu. Nie wiem, czy ten kolega będzie prawdopodobnie. Widzę kokos, nusę. Ale zobaczcie, jak jest wysoko już. Na samym szczycie prawie palmy. Niesamowite. Video of Duff? Duff? Sorry? Nazi? Huh? Nazi Duff. Duff? Duff. Duff. Means what the Nazi is called that they take water. No zobaczcie, jak spadają tamte kokosnusy. Electric fence is damaged. Yeah, that's the same. Tam leżą. Ale to trzeba mieć już odwagi trochę, żeby tak się wysoko. To jest dobre 15 metrów. No i zobaczyliście, jak Pan się wyspinał, orzeszki postrącał i był na tyle miły, że nawet nam przyniósł do domu takie orzechy już przygotowane do spożycia. To się nazywa chyba orzechy kokosowe, mam taką nadzieję, że nie robię jakiegoś lapsusa, jakiejś głupoty. No a jeśli tak, no to niestety. I taki właśnie mamy następny dzień z życia, szary dzień z życia w słonecznym miejscu, jakim jest Dar es Salaam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnych ciekawostkach o życiu w Tanzanii. Trzymajcie się, pozdrawiam.